Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test samochodu dla osób, które chcą mieć crossover Toyoty, ale chcą zarazem, aby miał on możliwie nietuzinkowy wygląd, czyli modelu CHR. Do jazdy trafiłem się także nietuzinkowa pod kątem ceny konfiguracja z hybrydą plug-in. Przez nietuzinkową cenę rozumiem tutaj 201 900 zł jako wyjściową kwotę za CHR-a ze wspominanym układem napędowym oraz w wersji GR Sport zawierającej pakiet stylistyczny, a także bogatsze wyposażenie. Prezentowany egzemplarz został też wyposażony we wszystkie przewidziane opcje dodatkowe, co podniosło jego cenę do okolic 227 000 zł, podczas gdy cennik tego modelu startuje od 140 000, zatem osoby myślące o tańszych wariantach CHR-a powinny wziąć to pod uwagę, decydując się na dalsze oglądanie tego filmu. Bez względu jednak, ile zapłaci się za testowany model, można liczyć w nim na naprawdę ciekawy projekt nadwozia, który z jednej strony jest kontynuacją stylistyki wyznaczonej przez pierwszą generację, ale z drugiej strony został on wyraźnie podostrzony i unowocześniony. Nie jest to propozycja dla każdego i dla fanów większego tradycjonalizmu lepszy będzie zapewne Yaris czy Corolla Cross, ale CHR jak dla mnie zdecydowanie też może się podobać. Egzemplarz, który dostałem, jest jeszcze podostrzony za sprawą wersji GR Sport, która wprowadza trochę przeprojektowany przedni pas oraz czarne 19-calowe felgi, które zastąpione zostały w testówce opcjonalnymi 20 w ramach pakietu Dynamic. Dostaje się w nim także dwukolorowe nadwozie i to takie niestandardowe, bo nie tylko dach, ale cały tył jest czarny, co tworzy fajny efekt. Jest też cyfrowe lusterko wewnętrzne i audio firmy JBL, jednak koszt tego pakietu to aż 13 000 zł. Za te pieniądze dostaje się lusterko, które może, ale nie musi być elektroniczne. Można je łatwo przełączać na zwykłe i dobrze, że jest taka opcja, bo każde lepiej sprawdza się w różnych sytuacjach. To znaczy elektroniczny jest skuteczniejszy podczas jazdy np. na wielopasmowych drogach, bo odpada problem zasłaniania przez bryłę auta części obszaru, z kolei ciężko przez nie ocenić odległość dojeżdżając np. do ściany, zatem jest to ogólnie fajny bajer, ale nie jakoś rewolucyjnie wpływający na wrażenia z użytkowania samochodu. Warto jeszcze dodać, że lusterko oferuje bardzo dobrą jakość obrazu, również przy mniejszej ilości światła. Niestety CHR bez względu na wersję nie został wyposażony w tylną wycieraczkę, co przez pochylenie szyby może być mniej dokuczliwe niż w crossoverach, gdzie jest ona bardziej pionowa, no ale wciąż jest to wyraźny minus, negatywnie wpływający przy gorszej pogodzie na widoczność do tyłu. A ta nawet przy czystej szybie nie powala i testowana Toyota jest klasycznym przykładem, że designerskie nadwozie nie idzie w parze z dobrą widocznością. Tylna szyba jest niewielka, z przodu mamy z kolei bardzo długie podszybie i kiepsko widoczną z perspektywy kierowcy maskę, co utrudnia wyczucie krańców nadwozia. W kabinie sportowe fotele pojawiają się od wersji Executive, w GR Sport unikatowe jest ich obicie, bo dostajemy na nich zamsz ekologiczny, który wygląda moim zdaniem dobrze, tak samo jak same fotele mają fajny klimat. Są odpowiednio wyprofilowane, ale wciąż niezbyt twarde, pasujące do cywilnego auta. Projekt kabiny CHR-a nie jest nudny, ale jest zarazem bardziej standardowy niż nadwozie tego modelu. Dla mnie z okrągłymi nawiewami czy asymetrycznym tunelem środkowym całość prezentuje się ładnie. No i też co istotne, mamy tutaj tradycyjne podejście, jeśli chodzi o sposób obsługi i postawienie na fizyczne instrumenty pokładowe. Znaleźć je można chociażby na panelu klimatyzacji, który ma bardzo ergonomiczną budowę. Pod spodem są także fizyczne przyciski, chociażby do odpalania kamer albo podgrzewania kierownicy. Po sąsiedzku mamy złącze USB-C, jest także indukcyjna mata do ładowania telefonu, ona pojawia się od wersji Style, a w podłokietniku jest kolejne USB-C oraz złącze 12V. Z tyłu mamy jeszcze jedno USB-C, co jest jedną ilością, w takim samochodzie spodziewałbym się w drugim rzędzie dwóch. System multimedialny ma już oczywiście ekran dotykowy, od wersji Style ma on 12,3 cala, tak jak widzicie, w dwóch podstawowych odmianach jest mniejszy 8-calowy. Funkcjonalność jest standardowa, to znaczy nawigacja, obsługa systemu audio, telefonu, czy też różnych ustawień związanych z działaniem samochodu. Przełączanie się po najważniejszych modułach odbywa się sprawnie i też szybko, jak widać, dzięki panelowi z lewej strony. Brakuje mi za to możliwości podziału ekranu przy fabrycznej nawigacji. Jest ten ekran na tyle duży, że chociażby informacje z boku systemu audio czy coś na pewno by nie zaszkodziły. Także brakuje mi jakiejś belki, chociażby wysuwanej od góry, gdzie pojawiałyby się takie najważniejsze przełączniki do ustawień związanych z działaniem samochodu, ponieważ sporo rzeczy można sobie tutaj ustawić, ale jednak trzeba się trochę naklikać, aby
to wszystko tutaj odnaleźć, chociaż struktura kategorii jest moim zdaniem rozsądnie podana, też dzięki temu, że te nadrzędne są z lewej strony i one pozostają, też jest ok, no ale wciąż trzeba się trochę naklikać, aby do tego dotrzeć, a nie potrzebnie. Kwestię braku podziału ekranu wyeliminować można korzystając z Android Auto czy Apple CarPlay. Łączność jest bezprzewodowa, nie ma z tym żadnych problemów. Brakuje mi w tym przypadku z kolei możliwości jakiegoś łatwego wyjścia do tego oprogramowania Toyoty. Są co prawda fizyczne przyciski do wyciszania dźwięku albo zmiany głośności, ale żeby wyjść z Android Auto musiałem, przynajmniej tylko taki sposób znalazłem, robić to w ten sposób. Tabelka ogólnie też moim zdaniem mogłaby być cały czas na ekranie, ponieważ przy takiej przekątnej niczemu by to nie zaszkodziło. Część ustawień samochodu została zawarta także w menu na zegarach, co jest moim zdaniem bezsensownym posunięciem, biorąc pod uwagę, że w mniejszej albo większej formie, ale ten ekran środkowy zawsze na pokładzie jest i tam wszystko powinno być skupione, a tak dochodzi do dziwnych sytuacji, że na przykład regulacja jasności zegarów odbywa się tutaj, a regulacja jasności tego ekranu odbywa się tutaj. Trzeba niepotrzebnie w dwa miejsca wchodzić. Tak samo zmiana ustawień asystentów bezpieczeństwa opiera się o listę z różnymi skrótami. To jest za mało miejsca, żeby jakieś opisy zawrzeć, coś w tym stylu, więc trzeba z jakąś instrukcją czy coś rozszyfrowywać, co to wszystko znaczy i uczyć się tego. Albo żeby jeszcze głębiej wejść w ustawienia pojazdu, to są kolejne menu. Tutaj wiadomo, nie wchodzi się zbyt często, no ale nie jest to wygodne. Poza tym zestaw wskaźników oferuje 3 modyfikowalne kompozycje. Można dostrajać to, co będzie się wyświetlało na środku, wliczając w to mapę. Mamy także dostrajanie prawej tarczy albo lewej tarczy. To jest akurat wygodne, ponieważ można sobie wybrać to, co nas interesuje, a później w łatwy sposób się pomiędzy tymi informacjami podczas jazdy przełączać. Sterować tym można wygodnie. Z lewej strony kierownicy mamy także przycisk wstecz, który przydaje się w menu, oraz ten do obsługi telefonu. Audio obsługiwany z dwóch stron. Z prawej jest zmiana piosenek oraz źródła dźwięku, a z lewej mamy regulację głośności poprzez taki wychylany przełącznik, który jednak nie można wcisnąć, a szkoda, bo żeby wyciszyć muzykę trzeba sięgać tutaj, a aż się prosi przy takiej jego budowie, żeby też można było tutaj tą muzykę wyciszyć. Ogólnie jednak obsługa jest bezproblemowa z kierownicy. Tutaj, jeszcze z prawej strony dopowiem, steruje się tempomatem. Układ hybrydowy plug-in w CHR opiera się o 2-litrową, wolno ssącą benzynę mającą 154 konie mechaniczne, którą wspiera silnik elektryczny 163 konie, a moc całego układu to 223 konie mechaniczne i w pluginie napędzane są wyłącznie przednie koła, podczas gdy w przypadku zwykłej hybrydy jest możliwość wybrania też wariantu z napędem AWD. Skupiając się jednak na najbardziej zelektryfikowanej wersji, którą dostałem do testów, to na pokładzie obecne są także akumulatory 13,6 kWh. Według producenta ma to pozwolić na przejechanie tylko na prądzie około 66 km. Ja auto dostałem przy temperaturze na zewnątrz w okolicach 5-10 stopni na plusie i to pozwalało mi pokonać około 50-55 km tylko na prądzie, jeżdżąc po Warszawie i okolicach. Zatem mówimy tutaj o wartościach pomyślanych głównie do codziennego przemieszczania się gdzieś po mieście i nocnego ładowania ze swojego gniazdka w garażu. Toyota CHR wyposażona jest w ładowarkę pokładową o mocy 6,6 kW, zatem rozsądną, biorąc pod uwagę akumulatory i korzystając z wallboxa i kabla typu drugiego, do pełna energii uzupełnić można w lekko ponad 2 godziny. Ładując się ze zwykłego gniazdka, czas ten oczywiście trochę się wydłuży, ale wciąż noc bez problemów wystarczy, aby osiągnąć 100%. Silnik elektryczny w testowanym modelu jest całkiem mocny, dzięki czemu gdy energia w akumulatorach się znajdowała, to bez problemów mogłem czy to w mieście, czy przy wyższych prędkościach podczas normalnej jazdy nie wybudzać wcale silnika spalinowego i dopiero mocne przyspieszanie wymaga jego ingerencji. Poza tym jednak CHR ma powtarzalne i wyraźne reakcje na wciskanie gazu i jeździ się nim pod kątem dynamiki po prostu przyjemnie. Gdy zasięg elektryczny spadnie do zera, samochód zaczyna zachowywać się jak zwykła hybryda i zawsze trochę energii w akumulatorach w nim zostaje, dzięki czemu wtedy również można liczyć na szybkie odpowiedzi na wciskanie gazu. Efekt ten jest tylko trochę stłumiony i odczuwalny głównie przy miejskich prędkościach. Wspominany zapas prądu uzyskiwany jest dzięki odzyskiwaniu energii z hamowania, a także podładowywaniu baterii przez spalinowca, ale dzieje się to niejako przy okazji. Nie ma etapów, gdzie benzyna dłużej pracuje na wyraźnie wyższych obrotach i zwrócić to może uwagę głównie, gdy robi to czasami przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund na postoju.
O płynność dba także zastosowana przekładnia, ponieważ mamy tutaj bezstopniowe rozwiązanie ECVT, gdzie nie występuje zbytnio symulacja fizycznych biegów. Skutkuje to bardzo dobrą płynnością w trakcie przyspieszania i testowanej Toyocie nie zdarzają się wtedy szarpnięcia, ale też taki projekt układu hybrydowego powoduje, że zwiększając prędkość, dźwięk silnika trzymanego na wysokich jednostajnych obrotach jest monotonny. Fakt, że pod maską pracuje czterocylindrowa benzyna o niezłej kulturze pracy i skutecznym wyciszeniu to niweluje, ale jednak jeżdżąc ostrzej odgłosy są mniej ciekawe niż w przypadku zwykłych skrzyń biegów. CHR plug-in tak przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Dźwięk silnika zwraca na siebie uwagę głównie podczas ostrego przyspieszania, tak jak pokazywałem, ale jeżdżąc bez szaleństw nie jest on według mnie specjalnie odczuwalny. Odczuć podczas dłuższej jazdy na drogach szybkiego ruchu można za to inne odgłosy, bo wtedy czy to szumy powietrza, czy hałas od podwozia są wyraźne i jest to rozczarowujące, biorąc pod uwagę ceny CHR-a, zwłaszcza jeśli mówimy o egzemplarzu za ponad 200 tysięcy złotych, bo na tym przedziale cenowym można spodziewać się po samochodzie lepszego wyciszenia. Też dźwięk chowających się automatycznie klamek jest bardzo donośny, trudno to oddać na nagraniu, ale za pierwszym razem aż się przyznam przestraszyłem, że coś uderzyło w auto, a to były tylko klamki. Abstrahując od dźwięków, dynamika testowanej Toyoty, obojętnie czy przy niższych, czy przy wyższych prędkościach, jest dla mnie naprawdę dobra i pozwalająca na bezstresowe i bezpieczne podróżowanie, a płynność i wspomagana elektrycznie szybkość reakcji na wciskanie gazu jeszcze ten efekt poprawiają i pod tym kątem, nawet przy pustych akumulatorach, plug-in wypada bez zarzutu. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, to w Warszawie, jadąc z wyładowanymi bateriami, uzyskiwałem wyniki w okolicach 5 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem było to okolice 5-5,5 litra, a na ekspresówkach 7 litrów. Zwłaszcza w mieście można postarać się o minimalizowanie spalania. Hybryda ogólnie podczas przyspieszania dosyć szybko włącza spalinowca, ale też często może go wygaszać, co odbywa się z grubsza niezauważalnie dla osób w kabinie. W warunkach miejskich auto dobrze radzi sobie także pod kątem zwrotności. Podczas manewrowania problematyczna jest specyficzna bryła nadwozia, ale wymiary CHR-a są już całkiem przyjazne na parkingach, bo mówimy tutaj o aucie mającym 436 cm długości i 183 cm szerokości. Niemniej jednak elektroniczni asystenci się przydają i w standardzie dostaje się w testowanym modelu kamerę cofania, a asystent 360 stopni jest dostępny jako opcja i w GR Sport niestety wymaga to dopłaty aż 9000 zł za pakiet Tech. Wprowadza on ponadto dodatkowych asystentów bezpieczeństwa, chociażby z monitoringiem ruchu poprzecznego, a także matrycowe światła LED, więc sporo rzeczy, ale wciąż szkoda, że kamery 360 stopni nie są oferowane po prostu jako osobny element wyposażenia za niższą cenę. Kamery oferują dobrą jakość obrazu. Jeżdżąc poza miastem, testowana Toyota wypada jak na crossovera o niesportowym przeznaczeniu naprawdę dobrze. Najbardziej mam tutaj na myśli zestrojenie układu kierowniczego, który jest całkiem bezpośredni i zapewnia odpowiednią kontrolę nad autem. Dodatkowo na ustawieniach sportowych dołożyć można do tego spory opór stawiany przez kierownicę i co pozytywne, tryb indywidualny, nazwany custom, jest zapamiętywany, więc nie trzeba go każdorazowo przełączać. Zawieszenie CHR-a jest neutralnie zestrojone. W testowanym egzemplarzu 20-calowe felgi wpływały na to, że trochę więcej nierówności było odczuwalnych, ale te większe nierówności były odpowiednio zmiękczane. Ogólnie testowany model jest dobrze zbalansowany, jak ktoś nie poszukuje czegoś ani maksymalnie sportowego, ani kanapowo wygodnego, a dobrze jeżdżącego, to ta Toyota będzie akurat. Cennik samochodu skonstruowany jest w typowo azjatyckim stylu, to znaczy pierwsze skrzypce grają tutaj predefiniowane półki wyposażeniowe, do których dorzucić można tylko pojedyncze opcjonalne pakiety. Tych półek jest aż 6 i wśród nich wyraźnie odstaje bazowy komfort. Można je kupić za około 140 tysięcy złotych z hybrydą 140 koni, ale wtedy na pokładzie nie ma takich rzeczy jak dostęp bezkluczykowy, podgrzewane fotele, samościemniające się lusterko wewnętrzne czy kilku innych, których długoterminowo może brakować.
Później w cenniku jest zarezerwowany dla plugina Comfort Plus propozycja typowo dla osób, których priorytetem jest możliwość ładowania z gniazdka przy minimalizacji ogólnej ceny, jednak wciąż Comfort Plus uzupełnia najistotniejsze braki z podstawy. Później mamy już bardziej uniwersalnie dostępne wersje, które stopniowo rozbudowują poziom wyposażenia. Dla mnie najrozsądniejsza jest odmiana Style, aby po prostu użytkować samochód, gdzie niczego z tych najistotniejszych rzeczy już nie brakuje, a wszystko co ponad nią jest już większą lub mniejszą ekstrawagancją, bo chociażby Executive wprowadza czarny dach, elektryko fotela kierowcy i klapy bagażnika, czy bogatsze oświetlenie dekoracyjne, które pokażę niedługo, zatem fajne rzeczy, ale bez których da się żyć. GR Sport i kompletnie wyposażone Tokyo Edition to już propozycja dla entuzjastów. W momencie nagrywania tego testu CHR jest na wyprzedaży, ceny zbić można kilkanaście tysięcy złotych, a myśląc o najrozsądniejszej według mnie wersji Style z hybrydą 140 koni, można mieć takie auto również w leasingu operacyjnym za 1746 zł netto miesięcznie w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i 30% wykupie końcowym. Dodatkowo wpisując w uwagach do zamówienia Wahacz Free, widzowie mogą mieć darmowe podstawienie wybranego auta. Link jest w opisie filmu. Na dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Toyoty CHR składają się LEDowe paski na drzwiach, a także na desce rozdzielczej. To są te bardziej wyraziste elementy, w ich przypadku można także modyfikować kolorystykę. Niezmiennie białe są za to bardziej rozproszone obszary. Przed pasażerem, na tunelu środkowym, także przestrzeni na nogi są podświetlone. Białe są także instrumenty pokładowe, co gwarantuje odpowiednią czytelność po zmroku, potęgowaną jeszcze przez fakt, że wszystkie przyciski i przełączniki doczekały się swojego źródła światła. Przednie światła Toyoty CHR mają wyrazisty wzór z segmentami częściowo poszatkowanymi, opartymi z grubsza o literę C, pełniącymi też rolę kierunkowskazów, co moim zdaniem wygląda dobrze. Wszędzie na froncie obecne są LEDy. Kierunkowskazy w lusterkach prezentują się tak. Z tyłu uwagę zwraca świetlna listwa biegnąca przez całe nadwozie, a ponieważ lampy po bokach są takiej samej wysokości jak ona, to efekt jest jak dla mnie trochę dziwny, ale też ciekawy, to znaczy oceniam go neutralnie. Za to zdecydowanie na minus wypada brak LEDowego podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Z tyłu mamy także podświetlany napis Toyota CHR, który jednak świeci się wyłącznie na postoju, nie podczas jazdy, co uważam za plus. Matrycowe światła w CHR są na liście wyposażenia opcjonalnego wszędzie, poza topowym Tokyo Edition i szkoda, bo przy nie najniższej cenie samochodu powinny one wchodzić moim zdaniem w standardzie już w Executive. No ale jest jak jest i jeśli znajdą się one na pokładzie, to dostanie się rozwiązanie trzymające rozsądny poziom. Zadaniem świateł LED Matrix jest takie wycinanie pionowe fragmentów wiązki, aby inni kierowcy nie byli oślepiani, a aby zarazem maksymalizowane było doświetlenie reszty drogi. Pod kątem mocy światła testowanej Toyoty wypadają dobrze i bez zarzutu. Wykrywanie innych pojazdów mogłoby moim zdaniem być czasami trochę szybsze, nie jakoś bardzo, bo zwłoka to chwila i wątpię, by dochodziło do realnego oślepienia, ale zdarzają się już na rynku światła, które praktycznie natychmiast tworzą świetlny tunel i taki styl preferuję. Precyzja odcinania obszaru jasnego od ciemnego jest w CHR niezła i wystarczająca, ale niczym się ona nie wyróżnia. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi mam taki niewielki, ale bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową, gdy się konkretnie wyprostuję, to moje włosy co najwyżej lekko stykają się z podsufitką tutaj, o ile nie przechylę głowy trochę do tyłu, ponieważ linia dachu wyraźnie się tutaj obniża, no ale bardziej naturalne było jednak trzymanie tej głowy dla mnie tutaj, więc jest przyzwoicie. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Panoramiczny dach niestety nie ma rolety, a jedynie szkło z filtrem UV. W zimie mi to nie przeszkadzało, w lecie może być różnie, trudno ocenić. W każdym razie rezygnacja z rolety to dla mnie minus tego dachu. Dobrze jest on opcjonalny, kosztuje 3,5 tysiąca złotych. Tylna kanapa w CHR-ze nie została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Bagażnik testowanego egzemplarza CHR ma 296 litrów pojemności, bez systemu audio JBL jest to 310 litrów, no ale wciąż w pluginie jest to 50-70 litrów mniej niż w takiej zwykłej hybrydzie. Kufer ma umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, otwór nie jest przesadnie szeroki, ale na wysokość jest ok. Na bocznych ściankach z obu stron mamy haczyki do powieszenia jakichś toreb. Z lewej strony jest także gniazdo 230 V. Pod podłogą obecne są dodatkowe przegródki. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie siedzeń dostaje się w testowanym modelu idealnie płaską podłogę.
Podsumowując, Toyota CHR może trafić w gusta klientów, którzy chcą mieć bardziej nietuzinkowo wyglądającego crossovera, który jednak pod kątem sposobu użytkowania będzie bardziej tradycyjny, a przy okazji będzie miał dobre właściwości jezdne. Też do układu hybrydowego w testowanym egzemplarzu nie mogę się przyczepić. W mieście, optymalnie z dostępem do swojego gniazdka, będzie fajną i oszczędną propozycją, no ale fakt zostaje, że winduje on cenę całego samochodu, która w wersji GR Sport już i tak do niskich nie należy. Dlatego prezentowana konfiguracja jest według mnie w pewnym stopniu demonstracją tego, jak dobry może być CHR i z czego można zrezygnować, tworząc egzemplarz dla siebie, bo wydatek około 230 000 złotych trudno jest zracjonalizować. Za te pieniądze można kupić auto i większe, i też o większym prestiżu, chociażby spokojnie zerkać w kierunku Lexusów i to nawet NX-a w bazowych odmianach. Ale schodząc na ziemię, decydując się na przykład na zwykłe hybrydy, które działają na podobnej zasadzie jak ta z testówki, tylko bez możliwości ładowania z gniazdka i nie zaznaczając wszystkiego na liście wyposażenia, dostać można wciąż dobre auto w rozsądniejszej cenie. I to wszystko, co przygotowałem o CHR-ze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!